Fortepian, pianino to instrumenty, których dźwięki towarzyszą nam w prawie każdym utworze. Kiedy zapiszesz się do szkoły muzycznej, to właśnie przedmiot z tego instrumentu będzie jednym z podstawowych do zaliczenia. Instrument może być wykorzystany w muzyce klasycznej, jak i popowej. A co się stanie, kiedy pewna artystka z Polski spróbuje połączyć te dwa światy? Moim zdaniem stanie się magia. Za tą magię odpowiedzialna jest Hania Rani, a właściwie Hanna Maria Raniszewska, 33-letnia polska pianistka, kompozytorka i wokalistka. Urodziła się i wychowała w Gdańsku, tam ukończyła ogólnokształcącą szkołę muzyczną. Jest również absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ale dość tych formalności. Hania to prawdziwa wirtuoska, a jej twórczość poznałam dzięki filmowi z sesji live w kultowym studiu nagraniowym Polskiego Radia w Warszawie. Zagrała tam 4 swoje utwory z 2 albumów, Esja i Home. Ale zanim je usłyszałam, zobaczyłam totalnie naturalną dziewczynę w rozpuszczonych włosach, w dżinsach i w białej koszuli. Stała między 4 instrumentami klawiszowymi i nagle zaczęła grać. Kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale to było tak dobre, tak niezwykłe, że kompletnie nie zorientowałam się, kiedy minęło mi 25 minut, a później kolejne 25 minut. Pierwszym utworem jest Hawaii Oslo z albumu Esja. Utwór jest kompletnie instrumentalny. Hania głównie wykorzystuje do niego pianino i fortepian. To czysta zabawa z rytmem. Do nadania głębszego kontekstu muzycznego wykorzystuje fortepian, a wcześniej nagrany akompaniament na pianinie jest zlupowany, dodając fantastycznej dynamiki utworowi. Drugi utwór to Glass, również z tego samego albumu. Do niego Hania wykorzystuje już syntezator, a to otwiera możliwości na kompletnie każde brzmienie. Jest to jednak tylko dodatek, jak lukier na pączku, bo główna akcja dzieje się przy pianinie. Moim ulubionym utworem to oczywiście ten, w którym mogę usłyszeć Hani głos, czyli Living z płyty Home. Jej głos jest piękny, delikatny, przepowietrzony, dziewczęcy, jakby nieco nieśmiały, ale jednak zdecydowany. Czwartym i ostatnim już utworem jest Buka, do którego przechodzi bardzo płynnie z poprzedniego, łącząc je jakby w jedną historię. Utwór ten znów nabiera dynamiki, ma przepiękne rozwiązania. Wystarczy tylko zamknąć oczy i pisać swoją własną historię. Te dźwięki poruszają, wzruszają, dodają nadziei, mówią o szczęściu, nieustępliwości, a może nawet szaleństwie. Polecam odnaleźć w nich swoją własną historię. Inne bardzo ciekawe wystąpienie Hani, uwiecznione na YouTube, to z Paryża z 2022 roku. Koncert rozpoczyna się brzmieniami syntezatora. W pewnym momencie oglądając pomyślałam, że to brzmi jak techno, ale wtedy wyszedł chłopak z saksofonem, Kacper Krupa, więc odetchnęłam z ulgą i przysłuchiwałam się z ciekawością.
Zaraz za saksofonistą na scenę wszedł kontrabasista Ziemowit Klimek, perkusista Wojciech Warmijak, gitarzysta Jarosław Kawałek, trębacz Adam Jełowicki, a Hania zaczyna śpiewać. Ta muzyka jest eteryczna, nieuchwytna, otula ze wszystkich stron. Tu nie potrzeba pięknych strojów, szalonych fryzur czy silnej charyzmy. Po prostu usiądź i posłuchaj. Zanurz się w tych dźwiękach, zamknij oczy, wycisz się, zrelaksuj, przeżyj katarzis. Podczas wystąpienia mogliśmy ponownie usłyszeć Living, Bukę, Hawaii, Oslo w nowych aranżacjach. Dodatkowo pojawiły się również utwory z albumów wcześniej wspomnianych, czyli Esia oraz Home. Nowym utworem był Ghost, Who Made Who oraz Don't Break My Heart. Hania na swoim koncie ma już aż 8 albumów: Esia, Home, Music for Film and Theatre, Inner Symphonies, Venice, Infinitely Avant-Garde, On Giacometti. Natomiast debiutowała z płytą Biała Flaga, nagraną wraz z Dobrawą Czocher w 2015 roku, będącą klasycznymi aranżacjami utworów Ciechowskiego. Płyta doczekała się remasteringu w 2021 roku i jest dostępna na Spotify. Wspomnieć warto również o albumie Inner Symphonies, który wydany został w 2021 roku przez berlińską wytwórnię płytową Deutsche Grammophon, będącą jedną z najważniejszych wytwórni muzyki poważnej. Dla porównania powiem, że Deutsche Grammophon współpracowało m.in. z Hansem Zimmerem. Hania Rani i Dobrawa Czocher jako współautorczynie to najmłodszy w historii wytwórni żeński duet kompozytorski. Album został nagrany w sali Filharmonii w Szczecinie. W 2018 roku współtworzyła płytę Mi, będąc jednocześnie częścią duetu Tęskno wraz z Joanną Longić. Płyta ta również nie jest oczywista. W aranżacjach pojawia się sekcja smyczkowa, fortepian, syntezatory. Instrumentami perkusyjnymi są kotły czy bęben basowy. Album został wyróżniony nominacją do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a także nagrodą artystyczną miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. Hania pojawiła się również w moim ulubionym studiu KEXP w 2022 roku. Zagrała 4 utwory, czyli 24.03, Ghost, Komeda Part 3, Buka. Jej wystąpienie początkowo było zdominowane przez brzmienie syntezatorów, ale oczywiście nie zabrakło gry na fortepianie. Ostatnim dość głośnym i wyjątkowym projektem, w jaki zaangażowała się Hania, to koncert for Josima, poświęcony twórczości 10-letniej dziewczynki, kompozytorki z warszawskiego getta. Dzięki zachowanym zapiskom Hania mogła odtworzyć to, co grało w duszy tej małej artystki i okruszyć ją własną wrażliwością. Niestety koncert nie jest dostępny do obejrzenia w internecie, a swoją premierę miał 20 kwietnia tego roku. Cóż mogę Wam powiedzieć? Jestem wokalistką, nie instrumentalistką. Nie wiem dokładnie, jak to się dzieje, że dziewczyna ogarnia tak szybkie i tak świadome uderzenia w klawisze. Ale znam się na opowiadaniu historii poprzez muzykę i Hania robi to wybitnie. Jeden z internautów pod jej filmem napisał, że muzyka Hani porusza go w taki sposób, że nie jest w stanie tego wyrazić, a występ zapiera dech w piersiach.
Totalnie się z tym zgadzam. Po prostu posłuchaj jej twórczości, szczególnie jeśli jesteś muzykiem. Pamiętaj, że możesz też posłuchać Hani na żywo, po prostu przyjść na jej koncert. A w najbliższym czasie będzie to możliwe na OFF Festiwalu w Katowicach. Hania zagra w niedzielę 6 sierpnia na scenie głównej Perlage. To będzie jedyny występ Hani na polskim letnim festiwalu w tym roku. Ponadto prawdopodobnie ostatni dostępny występ na Śląsku. Bilety na koncert w Nosprze rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Zapraszam również do subskrybowania mojego Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco, bo już w najbliższych dniach pojawi się więcej na temat artystów występujących na OFF Festiwalu. Będę miała okazję do tego, by relacjonować Ci, co na festiwalu się wydarzyło, a dodatkowo z pełnym przekonaniem chciałabym polecić Ci już teraz twórczość innych artystów będących na OFF-ie, jak na przykład Kokoroko oraz The Staples Junior Singers, o których zrobię już niedługo filmy i z którymi możliwe będę miała okazję porozmawiać osobiście. Dlatego zostaw proszę łapkę w górę dla zasięgów, napisz komentarz, bądźmy w kontakcie, trzymaj się ciepło, pa! Zapraszam również do subskrybowania mojego